Cześć, witajcie. Zaczynamy dla Was cykl filmów, które pokazują krok po kroku, jak należy zmodyfikować kontener morski. Wybaczcie trochę nasze zestresowanie, ale że tak powiem, zaczynamy. Pierwszy odcinek, w bo branży będzie filmowej. już niezły flow. Tak. Słuchajcie, jak odpłyniemy i zaczniemy rozmawiać o kontenerach, to na pewno będzie dużo konkretów, dużo treści, które Wam się przydadzą. Cel jest taki, żebyście byli w stanie wybrać właściwy kontener do modyfikacji. Zaczynamy przygodę. I teraz tak, jesteśmy przy kontenerze używanym. Chcemy porozmawiać na temat tego, jak ocenić ten kontener i podjąć decyzję, czy on się nadaje do modyfikacji, albo jeżeli się nadaje, to co trzeba z nim zrobić, żeby go zmodyfikować. Rafał, zadaj może jakieś pytania. Pytań mam masę. Pierwsze moje pytanie jest takie, czy rzeczywiście wszystkie kontenery używane wyglądają tak jak ten, bo tutaj patrzę na tą powierzchnię, wygląda ona naprawdę imponująco. No Rafał, wszystkie kontenery wyglądają podobnie. Jeżeli mówimy o używanych kontenerach, to większość kontenerów, które są wyprowadzane na rynek, czyli można je kupić, no to są niestety te kontenery, które pływały na morzu, zostały używane w przeciągu 10-15 lat, tak? Więc one są wycofywane, można je kupić. No i wszystkie są zużyte. Tutaj trudno powiedzieć, no, procentowo nie wiem, czasami się zdarzają jakieś lepsze sztuki, ale większość wygląda podobnie, tak? Czyli blacha jest pogięta, jest dużo rdzy, nalotów, uszkodzeń, takich rzeczy. Tutaj w ogóle to się cała geometria zaburzyła, prawda? Bo mamy prawdopodobnie jakąś paletę, która uderzyła od środka. Tu jest wybrzuszenie, nie wiem, czy to widać na filmie. Tak. I teraz tak, moim zdaniem, jeżeli decydujemy się na kontener używany, to musimy się z tym pogodzić. Nie próbujcie na siłę nic prostować, bo stracicie mnóstwo czasu, więc godzimy się, że kontener wygląda w ten sposób, ma taką powierzchnię. No i kolejny krok jest taki, że podejmujemy decyzję, że będziemy chcieli ten kontener pomalować, tak? Czyli będziemy chcieli... Czyli malujemy, nie prostujemy, robimy jakieś takie blacharki, szpachlowania i tak dalej, tak? Raczej malowanie w takiej sytuacji. I teraz, żeby ten kontener przygotować do malowania, no to jest kilka metod tego procesu, tak? Doprowadzenia do tego momentu. I pierwsza metoda, która jest najbardziej skuteczna i która pozwoli Wam tą powłokę zachować na wiele lat, to jest całkowite piaskowanie kontenera. Ja nie mówię myśląc całkowite piaskowanie kontenera, to żeby też nie wchodzić w takie piaskowanie całej ściany do gołej blachy, tylko można zrobić pośredni taki proces, w którym piaskujemy kontener w miejscach rdzy do gołej blachy, tak? Czyli tutaj w tym wypadku słupki w całości, a ściana tylko w miejscach rdzy, a tam, gdzie jest farba, to piaskowanie robimy takie zmatowienie tej farby. Wtedy ta powierzchnia, ona nie będzie może jednolita, ale ona będzie czysta i gotowa do malowania. To jest pierwszy sposób, taki optymalny, a też wydaje się, że najbardziej pożądany, jeżeli się zdecydujemy na używany kontener. No tak, to urządzenie do piaskowania to jest coś, co nie każdy posiada, tak? To trzeba by było pewnie wypożyczyć, trzeba to umieć zrobić. Oczywiście. No, w moim przypadku, gdybym chciał coś takiego zrobić, to powiedziałbym, że odpada, tak? No bo musiałbym zatrudnić kogoś, kto się na tym zna i prawdopodobnie wejść w ogromne koszty. Okej, czyli mamy tą metodę piaskowania. Ty oceniasz, że ona jest kłopotliwa dla osoby, która zaczyna modyfikację albo będzie robiła to samodzielnie. I faktycznie, tutaj się z Tobą zgadzam. Więc jest jeszcze inna metoda pośrednia, która generuje też... słyszycie ten dźwięk? To jest szlifierka. I teraz szlifierka jest też elementem, narzędziem, które może pomóc Wam w usunięciu tej rdzy. I zobaczcie teraz na tle Rafała kontener, który jest przygotowywany do malowania i czyszczony z rdzy. Tak to wygląda. Czy to jest zachęcające? Ocencie sami, tak? Ale takie metody też stosujecie, bo jeżeli ktoś nie ma dostępu do piaskarki, to się decyduje na takie przygotowanie, oszlifowanie kontenera przed malowaniem. No tak, szlifierka kątowa to jest niewielki koszt. Materiały eksploatacyjne, czyli jakieś tarcze ścierne, tym podobne rzeczy właściwie też.
i to nakład pracy. Przepraszam, nie wiem, czy bym się tu z Tobą zgodził, bo ilość tych materiałów ściennych, które Jeszcze tego nie robiłem, więc nie wiem. będziesz potrzebował. Ja na razie szacuję tak, czy byłbym sobie w stanie z tym poradzić. No, tutaj szlifowanie, jak widzę powierzchni tylko tam, gdzie była rdza. Tutaj widać, że to zrobił ktoś jakąś chwilę temu, bo ta rdza znowu się pojawiła, więc podejrzewam, że należałoby od razu zabezpieczyć to jakąś farbą podkładową. Słuszna uwaga, że to po szlifowaniu od razu trzeba się tym zająć, tak? Syzyfowej pracy, bo to można robić i robić. Natomiast jest wiele takich miejsc, widzę, że no, staniemy przed taką decyzją, czy to szlifujemy, czy nie szlifujemy. To nie zardzewiałą, może gdzieś już naprawianą, czyli no, jeżeli ktoś tam pędzlem pomazał, to wiadomo, że to prawdopodobnie ta struktura zostanie, nawet jeżeli w tym miejscu pomalujemy. No nie wygląda to, szczerze mówiąc, jakoś tam super zachęcająco, a na pewno można to przeliczyć na wiele, wiele, wiele godzin pracy. Także jak się na to decydujecie, to też trzeba wziąć pod uwagę, że no, nie jest to praca na jeden wieczór. Chociaż ja zwykle tak szacuję, że To wszyscy mamy takie podejście na początku, wieczorem że będzie będę już szybko. pił piwko, oceniając efekty swojej pracy, a to się okazuje, że to jest jeszcze mocno odległe, tak? Szybko i łatwo. No dobrze, czyli mamy dwie metody, słuchajcie, podsumowując, piaskowanie, szlifowanie, tak? W naszym odczuciu, jeżeli, no, to znaczy też, podejdźmy do tego tak, do czego ten kontener ma Wam służyć? Jeżeli chcecie z niego zrobić dom, miejsce, które będzie Wam służyło, dom czy domek, czy jakiś obiekt, w którym chcecie przebywać często, miejsce, które będzie Wam służyło przez wiele, wiele lat, no to ocencie, która metoda będzie lepsza, tak? Czy piaskowanie, czy szlifowanie. Natomiast jest jeszcze teraz moment, kiedy będziemy chcieli wejść do kontenera i zobaczyć, jak on wygląda w środku. No bo na zewnątrz już sobie powiedzieliśmy, co możemy zrobić z tym kontenerem, tak? I idźmy do środka, wejdźmy do środka. Wejdźmy może, Rafał, do tego kontenera, który jest przed nami, po prawej stronie. Otwórz te wrota, pokaż też, jak otwiera się wrota w używanym kontenerze, bo to jest trochę trudniejsze niż w nowym. No ja nie jestem Ale profesjonalistą, słuchaj, poczekaj, ale... może zanim otworzysz, to popatrzmy trochę na te wrota, porozmawiamy na temat... w ogóle, przepraszam, zobaczcie, jakie piękne porównanie. Po lewej stronie mamy kontener nowy, one way, a po drugiej ten kontener używany. W tym momencie jeszcze cały czas się skupiamy na używanym i dokręcimy ten odcinek, ten film, wejdziemy do środka, jeszcze opowiemy o tym, jak on wygląda w środku, ale tu już na wstępie macie porównanie wizualne dwóch kontenerów, tak? Dobrze. No masa rdzy, no niestety ta rdza będzie się pojawiała. Znaczy będzie widoczna. O, Rafał walczy z drzwiami. Powinien dać sobie radę. Natomiast A, bo w tą stronę. może być ciężko. Jedne w drugą, drugie w drugą. W jedną. Wow! To co? Może ty O ja. przodem? Może ty przodem? No nie Odpuść spodziewałem się, przepraszam, źle oceniłem potrzeby, nakłady siły. Jak otworzysz jedno w jedną, wrota, drugie. będziemy mieli więcej w środku światła. Zawiasy widać, że nie najświeższe. No to przodem. Wow. Pierwsze wrażenie to zapachy. Jakie odczucia? Trochę mamy tutaj przeszkód, a propos, że podchodzą do nas ludzie i się zastanawiają, co my robimy, pytają, wchodzimy w jakieś dłuższe dyskusje, no ale nic, wracamy, Rafał. Tak jest. Byliśmy przy zapachu, bo weszliśmy do kontenera. Pierwsza rzecz, jaka uderza, to zapachy, bogate, cały bukiet, trudno rozpoznać, natomiast czuć, że ten kontener pracował wiele lat i przewoził różne towary. Widać no, różne znaki na ścianach, palety prawdopodobnie, różne twarde elementy zarysowania, jakieś takie wgniotki dość głębokie. Mam pytanie o szczelność w niektórych miejscach, bo widzę, że tutaj to chyba już i blacha pękła w tym miejscu albo przerdzewiała. No są takie większe uderzenia, ale to co mówiliśmy, używany kontener będzie miał różne takie elementy, uszkodzenia, tak? No, uszkodzenia, ale widzę też, że już tutaj ktoś pracował nad tym, bo jest wstawka z blachy wspawana. No to też może taka uwaga, że może rzeczywiście jest to jakaś metoda, żeby w niektórych sytuacjach, że nie w niektórych sytuacjach może łatwiej jest
podmienić kawałek ściany niż go naprawiać, nie wiem. Znaczy, no umówmy się, że kontenery w tym okresie użytkowania swoim, 10-letnim czy dłuższym, no są naprawiane, tak? No one ulegają jakimś uszkodzeniom i tutaj no to są też takie elementy się zdarzają, ale można kupić kontener bez takich wstawek, więc nie musimy kupować pierwszego kontenera. Zobacz sufit. Okay. To też jest pytanie o kupowanie, bo jeżeli kupuję gdzieś na Allegro, czy na jakimś, że kupuję gdzieś, to jest pytanie też o źródło, bo jeżeli kupuję gdzieś w miejscu, którego może nie znam, nie wiem jakie tam kontenery są, ktoś mi mówi, że tak, kontener używany, no wiadomo, jak pływał, no to jest trochę wodniszczony, kupujemy, potem się może okazać, że mamy że mamy takie przypadki, tak? Bo no, jeszcze uszkodzenie na ścianie, uszkodzenie na suficie wydaje się jednak większym problemem. Nie wiem, czy to potwierdzisz. Mi to się od razu wydaje, że tu woda leci do środka. Znaczy nie wiesz, uszkodzenie może być naprawione, na jakiś czas może być szczelne, natomiast uszkodzenie dachu, naprawa dachu jest większym zagrożeniem niż naprawa ściany. No bo jakkolwiek ktoś to wykona w sposób niewłaściwy, albo ta szczelność zostanie przerwana w jakimś tam okresie, no to jak będzie nam ciekła woda z dachu, no to może nam to sprawić wiele problemów. Ale wiecie co, istotne jest to i chyba najważniejsze, że kupując używany kontener, no kupujecie trochę kota w worku. Tu nie da się jakby przewidzieć dokładnie, jak on będzie wyglądał. Coraz rzadziej, coraz trudniej jest wejść na terminal i wybrać sobie samodzielnie kontener, a co więcej, jeżeli Wam się to uda i będziecie mogli dokonać takiego wyboru, no to w związku z tym, że te kontenery stoją w stosach, no to możecie oglądać tylko, tak jak w tym przypadku, wrota i tylną ścianę, tak? Bo te ściany zewnętrzne są przestawione. Natomiast jak wejdziecie do środka, to już widzicie, że ten kontener nie jest nie wiem, w dobrym stanie. Widzę już z daleka, Rafał, spójrz na ten dach, co tu się dzieje z dachem na samym końcu, jak on jest krzywy, tak? To bardzo dobrze teraz na filmie widać. I to jest kolejny element, który może sprawić wiele problemów, tak? No bo jednak krzywy dach będzie trzymał wodę na sobie, tak? Ta woda nie będzie odpływała, No tak, widać, tutaj jest wyraźna niecka, no nie? Tutaj tak się tworzy. No to już była też naprawa, no bo z tej niecki to jest taka sytuacja, że w tej niecce stoi woda, no i to przerdzewienie kontenera ten proces następuje dużo szybciej, tak? Co więcej, może tu była nawet dziura, dlatego ten dach, nie wiem, coś spadło na ten dach, dlatego on tak wygląda, jak wygląda, tak? Także podsumowując ten kontener od środka i patrząc na razie na samą blachę, bo za chwilę przejdziemy do podłogi, ja widząc ten dach bym zrezygnował, tak? Bym nie kupił tego kontenera z tym dachem, bo dach to jest taki pierwszy element, który powinniście od środka oglądać. Jeżeli on jest w stanie w miarę, czyli nie ma takich załamań, tak? Nie ma łat, no to już jest krok, że możecie zacząć oglądać ściany i na końcu skończyć na podłodze. Ale w tym wypadku, patrząc na ten kontener i na to, co widzimy, no to powinniśmy iść już do kolejnego kontenera i decydując się na zakup używanego, tak? Szukać innego kontenera. No ale my nie będziemy biegać po kontenerach, bo my mamy inny cel. Chcemy Wam pokazać te rzeczy, które powinny zwrócić Waszą uwagę. I teraz skupmy się na krawędzi dachu ze ścianą. Zobaczcie, tutaj mamy belkę, na której jest oparty dach i widzicie te rdzawe naloty? To jest też obraz tego, że tutaj mamy już przecieki, tak? Czyli tam uszczelniacz, który oczywiście blach jest spawany od zewnątrz i tak dalej, ale tu dodatkowo jest uszczelniacz, on już nie trzyma i widać, że ten kontener nie jest szczelny na krawędzi dachu. Więc to też jest informacja dla Was, że to nie jest dobry wybór, tak? Co dalej? Czasami, bardzo rzadko, w ogóle